Hej, tu Sysio, zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek z serii Cały tydzień makijaży. W tym tygodniu mała i chłodna paletka. Przegłosowaliście w ostatnim odcinku, że mam zająć się paletką I Am High Palette od LH Cosmetics, czyli 9, inspirowaną wspinaczką górską, górami, czyli właśnie zachowaną w takich chłodnych tonacjach. Myślę, że z dzisiejszego odcinka ucieszy się wiele chłodnych typów kolorystycznych, które uwielbiają właśnie chłodne palety, bo wiemy, że na rynku z tymi chłodnymi to jest tak zawsze troszkę na bakier, nie? A tu mamy odcienie taupe, szarości, srebra, czernie, także mam nadzieję, że wyjdzie z tego coś mega ciekawego. Ja już sama nie mogę się doczekać, także zapraszam do oglądania. Pomysł na dzisiaj to szare oko i brązowe usta, połączenie, które absolutnie uwielbiam. W związku z tym, że pomadka jest dosyć ciemna, zacznę sobie od niej, żeby później nie przesadzić z makijażem oka i żeby po prostu wszystko sobą ładnie grało. Więc zacznę sobie od konturówki i teraz nakładam taką piękną, czekoladową pomadkę z Fenty Beauty. I makijaż jest skończony. I możemy przejść do makijażu oka. Będę używała pędzelków ze Spectrum, no i oczywiście naszej wspaniałej paletki. Zacznę sobie odcieniem Slap, który nałożę w załamanie powieki. Bardzo fajny przejściowy kolor. Zobaczcie, że praktycznie go nie widać, ale widać jakie pogłębienie tutaj stworzył. Nałożę też trochę na dolną powiekę. Ten pędzelek to był 13 i teraz biorę 19. Lżejszy pędzelek i rozdymiam. I teraz przechodzę do matowego crimp. Crimpem pokrywam całą powiekę ruchomą. No zobaczcie, to szarość na oku i brąz na ustach. To kocham, po prostu uwielbiam to połączenie. Dochodzę sobie do załamania powieki i teraz delikatnie staram się połączyć z tym wcześniejszym cieniem. Piękne, matowe, lekko przydymione oczko nam wyszło. Nałożę ten crimp też trochę na dolną powiekę. Wracam do 19. Jeszcze raz wszystko rozcieram. Odrobina pitch, to taki subtelny, błyszczący wewnętrzny kącik. Takie beżowe złotko. Bardzo ładne. Na linię wodną nałożę brązową kredkę i tuszuję rzęsy wydłużającą maskarą. Poza kamerą postarałam się ściągnąć troszeczkę różu, bo wydaje mi się, że jak dodam więcej brązera niż różu, to ten makijaż będzie fajniej się komponował. I właśnie jak sobie dołożyłam odrobinkę brązera, to wydaje mi się, że teraz jest perfekcja. Kolorystycznie to wszystko fajnie, spójnie ze sobą gra. No i pierwszy makijaż jest skończony. Wyszedł bardzo prosto, klasycznie i elegancko, ale musimy pamiętać o tym, że na look nie składa się wyłącznie to, co dzieje się na oczach, bo na look składa się to, co dzieje się na ustach, na brwiach, na policzkach, nasza fryzura, a nawet outfit. Dlatego czasem warto postawić na bardzo prosty makijaż oka i dodać jakiś ciekawy akcent kolorystyczny. Dzisiaj mam wizję na super ciemne, super mocne, super intensywne smoky eye. Oczywiście czarne. Zaczynam sobie oczywiście od najciemniejszego odcienia, czyli Crux. Pędzelek 12 i lecimy. Zaczynam od wklepywania koloru blisko linii rzęs, żeby go intensywnie zbudować i tak naprawdę buduję w ten sposób całą ruchomą powiekę. Robię to samo na dolnej powiece. Ta czerń jest bardzo intensywna, więc naprawdę szybko się nią pracuje. Biorę 13 i rozcieram całość tak, żeby ten makijaż podniósł się powyżej załamania powieki. Dokładam jeszcze trochę czerni i ponownie blenduję. Buduję w ten sposób kolor. Pamiętajcie, że im wyżej rozetrzemy ten kolor, tym nasze oko będzie wydawało się większe, bo jak na początku nałożyłam taki placek, to wyglądałam jak panda, ale te oczka były bardzo małe. A teraz im wyżej to rozcieram, im szerzej, tym oko będzie wydawało się większe. Rozetrę trochę też ten dół, żeby nie straszyć. I jeszcze raz rozcieram wszystko czystym pędzelkiem, to jest LH Cosmetics numer 304. Teraz biorę czarną kredkę i uzupełniam nią linię wodną górną i dolną. Kredkę delikatnie rozcieram, łączę z cieniami. Sięgnę sobie jeszcze po odrobinę brązera, też z LH Cosmetics i tak przeblenduję sobie minimalnie tutaj dolną powiekę, delikatnie górną, tak żeby dodać odrobinki ciepełka. Ten makijaż wtedy się tak lepiej wklei w skórę, można tak to ująć. Zobaczcie, widzicie różnicę między takim docieplonym brązerem okiem a niedocieplonym. I teraz fun part, bo będziemy tuszować rzęsy, ale trochę tą maskarą się
pobrudzimy. Tuszuję górne rzęsy tak jak zwykle, a przy dolnych tuszuję i trochę odbijam maskarę. I tworzy nam się dzięki temu turbo wspaniały, grunge'owy look. Dorysuję sobie jeszcze kilka piegów, żeby dodać nonszalancji temu makijażowi. A na usta po prostu bezbarwny błyszczyk z drobineczką. I makijaż jest skończony, wyszedł turbo tajemniczy, bardzo intensywny. Ja uwielbiam czarne smoky eye, szczególnie jak ma w sobie taką nutę nonszalancji, czyli nie jest ani albo perfekcyjnie doblendowany, albo właśnie ma jakieś takie elementy grunge'owe, tak jak my dzisiaj zrobiliśmy sobie z maskarą i dla mnie jest petarda. Dzisiaj tą paletką spróbujemy stworzyć sobie takie wyciągnięte foxy eyes. Zaczynam od brązowej kredki. Rysuję kreskę wzdłuż linii rzęs, ale tylko w tej zewnętrznej części powieki, czyli mniej więcej od połowy oka. I staram się wyciągnąć taką subtelną kreskę. Łączę tą kreskę też z dolną powieką. I teraz biorę sobie skośny pędzelek, to jest 23 i delikatnie staram się to jeszcze bardziej rozetrzeć. I robię to samo w wewnętrznym kąciku, czyli zaznaczam sobie kącik i wyciągam delikatny dziubek. Teraz łapię za 18. On jest czysty, tylko mi się odbarwił. I odcień Dino. I gruntuję sobie tą kreskę. Czyli wklepuję sobie pigment i delikatnie rozcieram, bo to nie ma być w zasadzie taka kreska, tylko takie wyciągnięte cieniowanie. Zaznaczam też delikatnie wewnętrzny kącik. Dokładam więcej kredki i nakładam ją też na linię wodną. Rozcieram to, co pojawiło się na dolnej powiece przy nakładaniu. I teraz 13 sięgam po slab i jeszcze raz wszystko rozcieram, tak żeby stworzyć już taki ostateczny kształt tego makijażu. A na środek powieki nałożymy sobie ten błyszczący smear. Rozcieram go w palcach, bo jest taki mocno masełkowaty i nakładam na powiekę. Pogłębiam oko jeszcze odrobinę czernią. Przede wszystkim skupiam się na linii rzęs, lekko wyciągam tą czerń do góry. Yes. Dam jeszcze odrobinę pitch tutaj na dolnej powiece, tej jaśniejszej luce. I myślę, że mamy to. W takim razie podkręcam i tuszuję rzęsy. Rzęsy wytuszowałam bardzo porządnie i ułożyłam je na zewnątrz, żeby jeszcze bardziej podkreślały ten wyciągnięty kształt. Przechodzimy do ust. Zacznę sobie od konturówki Diana i na to taka lekko brzoskwiniowa pomadka. Wklepuję palcem i nasz makijaż jest skończony. Myślę, że mimo iż nie jest to bardzo ciemny, bardzo intensywny makijaż, to daje nam ten wieczorowy vibe. Do tego właśnie pięknie wydłuża, wyciąga oko. To wygląda bardzo, bardzo elegancko i jednocześnie effortless. Pobawmy się dziś w coś bardziej modowego. Zaczynam od czarnej kredki, którą nakładam na linię wodną od kącika do kącika. Teraz troszeczkę pokrywam tą górną, ale chcę, aby ta linia schodziła do dołu. Póki kredka nie dostygła, delikatnie ją rozcieram. Wyciągam też kącik przedni, chciałam powiedzieć, wewnętrzny i gruntuję wszystko czernią. Porządnie pakuję tutaj tą czerń, żeby było naprawdę czarno. Delikatnie też pokrywam przestrzeń między rzęsami. Oko musi być takie obrysowane całkowicie czernią. Zmieniam sobie pędzelek na skośny LH Cosmetics 333 i doprecyzowuję tutaj to wyciągnięcie. Coś takiego i jeszcze delikatnie tą szarością crimp rozetrę sobie te krawędzie. No świetnie to wygląda. Teraz weźmiemy sobie troszeczkę flasha, czyli ten błysk i wklepiemy go sobie na górną powiekę. Chcę uzyskać efekt takich mieniących się iskierek, dlatego bardziej wklepuję ten kolor niż rozcieram. I tak, to jest skończone oko. Tuszujemy rzęsy, wykończymy ten look mocnymi ustami. Zacznę od konturówki z Sephory i na to wleci pomadka Belle i Red Lipstick Monster, ta najciemniejsza, czyli 03. I nasz czwarty makijaż jest skończony. Mimo iż bardzo szybki do wykonania i bardzo prosty, to robi wrażenie i to wręcz piorunujące, dlatego polecam Wam na jakieś super wyjątkowe okazje, kiedy musicie zrobić wejście smoka. Zapraszam dzisiaj na metaliczne Halo Eye. Bardzo chciałabym użyć tych dwóch błysków, więc one będą grały główne skrzypce. Na początku zaczynamy sobie od lekkiego wycieniowania oka. Zaczynam sobie 11 i cieniem crimp. Wprowadzam crimp w zewnętrznym kąciku,
Porządnie rozblendowuję, dosyć obszerne ruchy i to samo w wewnętrznym kąciku. Pamiętajcie, aby rozcierać cienie powyżej załamania powieki, żeby przy otwartym oku wciąż było je ładnie widać. W ogóle leje dzisiaj deszcz. Jestem ciekawa, czy to słychać na nagraniu, bo naprawdę głośno szumi. Czystym pędzelkiem to jest 19. Jeszcze raz delikatnie tutaj brzegi rozcieram, żeby było po prostu idealna, puszysta mgiełka. I teraz 13 wprowadzam ten kolor na dolną powiekę. I tutaj też zaznaczam kąciki. Środek zostawiam wolny, tutaj będziemy sobie dodawać błysk. Będąc przy tej 13 dokładam sobie troszeczkę czerni. Bardzo ostrożnie, tak ledwo zanurzam pędzeleczek i zaczynam pogłębiać. Nie bójcie się czerni. Czerń jest bardzo fajnym kolorem w makijażu. Bardzo nam pomaga właśnie dodawać gradientu, dodawać głębi. Jeżeli nałożymy go delikatnie, to absolutnie nasz makijaż nie będzie od razu czarny. Ale zobaczcie, jak się pięknie to wszystko pogłębiło. Od razu makijaż zyskał takiej głębi, właśnie głębi. Im ciemniejszy kolor, tym staram się nakładać bliżej linii rzęs, żeby ta definicja właśnie wychodziła z linii rzęs, ta intensywność, ten gradient. Wezmę sobie trochę slab, żeby tak ostatecznie wszystko poprzecierać. No i czas na deser. Zaczniemy od tego metalicznego Crag. To jest piękny, taki srebrzysto-niebieski kolor. Bardzo zimny, bardzo zimny. Srebra też mają swoje odcienie i w tym jest właśnie bardzo dużo niebieskiego. Ładuję go tutaj na środek i przenoszę też troszkę wyżej. No i to samo na dolnej powiece. No fantastycznie to wygląda, takie metaliczne, chłodne, pięknie. Te kolory są po prostu idealne do takiego halo eye. Dołożę sobie jeszcze trochę bety, bo jest troszkę jaśniejsza, bardziej srebrzysta. Tak już dosłownie na sam środeczek, żeby jeszcze rozjaśnić nam ten makijaż w tym miejscu. Wziąłam sobie pędzelek, żeby połączyć maty i błyski. Czarna kredka na linię wodną i tutaj staram się też zrobić taką przerwę, czyli zaznaczam kącik zewnętrzny i wewnętrzny, a tam, gdzie jest błysk, tam zostawiam taką pustą lukę. Można sobie w tą lukę też na linię wodną wprowadzić cień metaliczny. O, i nie ma takiego odcięcia teraz. Podkręcam rzęsy i nie żałuję maskary. Na usta nałożę trochę konturówki Diana i na to Fantastic w odcieniu Kiss of Life. I głupio mi po raz kolejny się zachwycać, ale ten makijaż wyszedł równie przebosko. Uwielbiam Halo Eye w tej wersji chłodnej, srebrzystej, metalicznej. Zwróćcie uwagę na to, że mój kolor tęczówki praktycznie zlał się z tym makijażem, co daje wrażenie, jakbym miała na oczach nałożony jakiś taki biało-czarny filtr, wiecie, z Instagrama. No uważam, że wygląda to mega intrygująco, bo przez to reszta makijażu jest taka żywa, taka kolorowa. Także bardzo ciekawa opcja. Dajcie znać, jak Wam się podoba i przechodzimy do kolejnego makijażu. And last but not least, dzisiaj dodamy sobie akcent koloru. Chciałabym stworzyć makijaż dzisiaj samymi błyskami, ale na początku zacznę sobie od takiej fioletowej bazy, która będzie właśnie pod te błyski taką bazą. Pędzelek Spectrum 07 i rozcieram. Nakładam jej bardzo niewiele, to ma być tylko taki wash of color. Może, żeby delikatnie coś tam przebijało w tym podtonie, ale nie robimy tutaj żadnego mocnego krycia ani nic takiego. Na dolnej powiece to samo i w wewnętrznym kąciku. Zacznę sobie od tego żółtego, którym właśnie zagruntuję wewnętrzny kącik. Przeciągam ten kolor również na powiekę. Teraz Crag niebieskawy i również od razu na dolnej powiece. Dolna powieka jest odbiciem lustrzanym górnej. Smear w zewnętrznej części. Rozcieram te błyski tutaj na górze. I jeszcze odrobinkę bety tutaj na łączenie żółtego i srebrnego. 21 dokładam sobie jeszcze niektórych cieni tam, gdzie czuję potrzebę, żeby po prostu precyzyjniej dotrzeć do niektórych miejsc. W ogóle kocham makijaże samymi błyskami, je się robi tak szybko, ich praktycznie nie trzeba rozcierać, nic z nimi robić. Teraz na linię wodną nałożę sobie fioletową kredkę, to też jest LH Cosmetics Daring Mood z tych Mood Crayons. I w zasadzie kończymy, tuszuję rzęsy, też fioletową maskarą. Postanowiłam dodać sobie jeszcze delikatną, cieniutką kreseczkę. Zaznaczę sobie czernią tylko tutaj końcówkę
powieki i wyciągam kreskę zgodnie z kierunkiem rzęsy tej ostatniej. Pędzelek to jest 23, nakładam cień na sucho. Wydaje mi się, że fajnie tutaj zagrały te kreseczki. Usta. Co tutaj dać na usta? Pomyślałam o tej ciemnej pomadce z NYXa Smooth Whip, tylko że ona nie ma takiego pełnego krycia, więc może spróbuję jakoś tak delikatnie rozetrzeć, zrobić takie jagódkowe usteczka. Użyję sobie tego wcześniejszego pędzelka, czyli 0,7. Ładny ten kolor. I nałożę trochę błyszczyka też z NYXa w odcieniu 04. I nasz jagodowo-borówkowy makijaż jest skończony. Bardzo fajnie jest właśnie w takich paletkach używać jakichś kolorystycznych dodatków, czyli użyć sobie kolorowej maskary, kolorowej kredki czy kolorowej bazy, żeby delikatnie ją przełamać. Wtedy dostajemy po prostu nieskończoną ilość możliwości pracy tą paletą. I to był już niestety ostatni makijaż tą paletką. I jak się okazuje, nawet monokolorystyczną, neutralną, chłodną 9 da się zrobić mnóstwo makijaży i bardzo się cieszę, że zdecydowałam się na wykorzystanie tej, że przegłosowaliście ją w ostatnim odcinku, także piszcie, który z tych makijaży podobał się Wam najbardziej, który Was zainspirował, może któryś z nich wykorzystacie, dajcie mi koniecznie znać i pozwólcie, że do następnego odcinka paletkę wybiorę sama, ponieważ zbliża się mój urlop, myślę, że po urlopie też nie będę od razu nagrywała tego odcinka, może chwilkę sobie odczekam i być może pojawią się, wiecie, na rynku jakieś nowości, może coś nowego, więc fajnie by było po prostu być tak bardziej na bieżąco, więc na razie nie robię żadnego głosowania, wybiorę coś dla Was specjalnie na następny odcinek. Jeżeli macie jakieś oczywiście propozycje, piszcie śmiało i dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa.